tylko panu mówię, że tutaj ma pan zakaz po prostu nagrywania i fotografowania. Nie podał pan, jakie przestępstwo lub wykroczenie popełniam, w związku z czym z przykrością odmawiam. Nikt nie był w stanie wskazać tego przepisu, proszę pana. A pan jest w stanie to wskazać? Ja, proszę pana, pan mi oczekuje wskazanie nieistnienia przepisu? Ja panu wskazuję, przepis ten nie istnieje. I jeżeli pan będzie powtarzał to kłamstwo, To dobrze, zostanie pan ujęty obywatelstwo za chwilę. Pan mnie ujmie? Tak, tak, proszę pana. O, to proszę próbować. Dlaczego pan fotografuje i na jakiej podstawie? Proszę o pana dowód osobisty. Bo ja nie będę się tutaj przekrzykiwał. Ja Chwilę, proszę panią. Ja z panią też rozmawiam, a tutaj mam pana, który nie stosuje się do poleceń. Proszę o patrol policji. Powiedziałem panu, że Dlatego ja jest dopytuję zakaz pana. i proszę Wykroczenie nie czy przestępstwo? fotografować. Wykroczenie czy przestępstwo? Dostanie pan pełne informacje. Jest pan bezczelny. A, proszę Nie tylko pana, pan nie zna to prawa, sobie- ale jest pan To bezczelny. nie ma pan zakaz i proszę przeczytać, chyba jest tam w ustawie, w którymś tam W miejscu. jakiej ustawie? Tak, a pan już szukać pan, skoro pan robi zdjęcia. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Gdzie Google pokazuje zdjęcia różnych. Jeździ po ulicach samochód, robi zdjęcia i może pan sobie zobaczyć na mapie. Dostałem tą aplikację. z No to tym, że dlaczego tam, pan mnie, dlaczego pan, proszę pana, tam dlaczego wszystkie pan mnie tablice dyskryminuje? rejestracyjne, A widział pan twarze gdzieś na tych- twarze na tych u mnie? mapach. Skoro pan daje do porównania tego typu rzeczy, no to się odnoszę. Dzień dobry. Mamy tutaj pana, który sobie fotografuje i kameruje cały czas, to nagrywa. Teren chroniony, Polskie Zakłady Lotnicze, wciągnięty na wykaz obszarów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Jest tabliczka, zakaz fotografowania. Pytałem się pana, z jakiego powodu to fotografuje, prosiłem o wylegitymowanie się, pan odmawia. Natomiast twierdzi, że jest w celach turystycznych, przyjechał 700 km po to właśnie, żeby sobie sfotografować między innymi ten zakład. W jakim celu? Konkretnie się nie określił. Określił ponieważ się, jestem na wycieczce, interesują mnie takie obiekty, powtarzałem to kilkukrotnie Ale panu nie przeszkadza. Niech pan poda mi przepis, który mi tego zakazuje? Proszę pana, w tej chwili jest ogłoszony stan alarmowania Alfa Brawo, tak, przepraszam. Masz tyle. No to poproszę o przepis, niech pan zacytuje A przepis. to jest, proszę pana, ja nie jestem jakimś tam encyklopedią chodzącą, żeby panu cytować przepisy. Dobrze, Tylko ale to panu- może pan sprawdzić. Proszę pana, nic nie będę w tej chwili sprawdzał, tylko panu mówię, że tutaj ma pan zakaz po prostu nagrywania i fotografowania. To jest obiekt strategiczny i panu nie wolno tego robić. Dobrze, proszę pana. W takim razie, czy ja popełniam w tej chwili przestępstwo, czy Ma wykroczenie? pan jakiś dokument tożsamości? Zadałem panu pytanie, bo to nie jest tak, że ja panu podam wszystko Jeżeli na proszę tacy. pana, złożył jakieś zawiadomienie, to w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym albo w Wydziale Wykroczeń będą decydowali o tym, czy popełnił. Ale to pan sformułował tezę o tym, że mi nie wolno, więc to po pana stronie leży sformułowanie tego, czy ja To ja popełniam... teraz formułuję Łamie panu- prawo, tak? Łamie prawo w tej chwili. W tej chwili tak. To proszę o przepis, który łamie prawo. Proszę pana, nie może pan zmyślać. Dobrze. Ja nie jestem w tej sytuacji, proszę pana, pierwszy, drugi, ani trzeci raz. Dobrze. Super. Tylko w tej chwili bym poprosił od pana dokument Nie, tożsamości. proszę pana, ponieważ nie sformułował pan, jakie przestępstwo, wykroczenie Proszę pana, popełnił. na podstawie artykułu 15 ustawy o policji ma pan obowiązek mi się wylegitymować. Jest to Nie. obiekt strategiczny. W tej chwili nie ma pan takiego prawa do tego, żeby to nagrywać. Rozumie pan? Nie To rozumiem. jest nieprawda, co pan mówi. Jeżeli pan będzie powtarzał to kłamstwo, To dobrze, zostanie pan ujęty obywatelstwo za chwilę. Pan mnie ujmie? Tak, Ujmie? tak, proszę pana. O, to proszę próbować. Dobra. Już będzie mnie pan chciał ująć? Jeszcze raz pan, tak, ja nie będę z panem szarpał się, tylko ja zadzwonię sobie na policję, przyjedzie No. i będą panu kazali wskazać to, Mhm. gdzie jest przepis, który ja łamię. Jak pan zatrzymuje kogoś do W tej kontroli, chwili ja potrzebuję od pana dokument tożsamości. ja, proszę pana, mam prawo do bronienia swoich danych osobowych, Mhm. chronienia, jeżeli ja wiem, a dzisiaj byłem, proszę pana, w Stalowej Woli Super, że i pan- dokładnie tak samo było. Pan policjant zadzwonił do przełożonego, tam hutę filmowałem, przełożony wyjaśnił panu policjantowi, proszę pana, że ja nie popełniam żadnego przestępstwa wykroczenia, mimo że są zakazy fotografowania wywieszone. Mhm. To, że pan jest policjantem, to nie zwalnia pana z odpowiedzialności.
Dlatego ja nie muszę najpierw dać panu pogwałcić swoje prawa, a potem Ja nie dochodzić będę swoich praw. gwałcił pana praw. Ale właśnie to pan Okazanie robi. dokumentu tożsamości to nie jest Proszę pogwałcenie. pana, nie podał pan, jakie przestępstwo lub wykroczenie popełniam, w związku z czym z przykrością odmawiam. Jeżeli pan mi wskaże przepis, który ja łamię, natychmiast podam panu wszystkie dane. Jeżeli pan nie wskaże tego przepisu, nie ma zatem powodu do legitymowania mnie. Rzecznik Praw Obywatelskich niedawno w tej sprawie do komendanta głównego policji pisał, dokładnie właśnie w takiej sprawie. Musi pan mieć powód. Nie może pan z głowy zmyśleć zakaz. Jeżeli pan poda mi ustawę i chociaż jakiś paragraf, to nie ma problemu. Ja się panu natychmiast legitymuję, podaję panu adres, PESEL, wszystko. Wszystko. Proszę pana, ja nie jestem pierwszy raz w tej Tak, sytuacji. ja wiem, że pan nie jest po prostu. No to dlaczego pan zmyśla Naprawdę. przepisy? No naprawdę. No zmyśla pan po prostu. No, może pan nie wie, że takich przepisów w ogóle nie ma, tylko w głowie takich jest przekonanie, bo 24 lata temu takie zakazy obowiązywały. Oj, tak, oczywiście. Pan oczywiście też nie był w stanie. Pan kierownik czy tam jakiś szef ochrony też nie był w stanie mi podać. Nikt nie był w stanie, proszę pana, mi podać przepisu, który łamie. Jak policja mnie zatrzymuje na drodze i mówi, o, nie miał pan świateł, to jest taki przepis. Jak jest fajnie, to pewnie jest pouczenie, a jak nie, no to przyjmuje mandat. Grzecznie, bo policjant jest w stanie wskazać, który to ja przepis łamię. Jeżeli nie jest w stanie, to można bronić swoich praw najpierw, a nie później. Mamy tak. Ani pan kolega, ani pan, który tutaj wyszedł, nikt nie był w stanie wskazać tego przepisu, proszę pana. To pan jest w stanie to wskazać? Ja, proszę pana, pan mi oczekuje wskazanie nieistnienia przepisu? Ja panu wskazuję, przepis ten nie istnieje. Rozumie pan, że nie dowodzi się Celu to pan niewinności. robi. Powtarzam kolejny raz, przyjechałem na wycieczkę i robię zdjęcia obiektom, które mnie interesują. W jakim Temu- celu to pana interesuje? Moje zainteresowania są takie. Jeździ pan na wycieczki i robi zdjęcia? Nie. A ja robię, jeżdżę, bo mnie na przykład interesuje logistyka, architektura, technologia. To mnie interesuje, ludzi to interesuje z różnych powodów. Na takie pytanie, w jakim celu albo dlaczego pana interesuje, a coś pana w życiu interesuje? Interesuje mnie jakiś sport albo coś, No nie? i później oczywiście pan to udostępnia w internecie, prawda? Ja, proszę pana, wszelkie próby łamania moich praw udostępniam w internecie, zakrywając wizerunki. Natomiast też, co ciekawe, udostępniam te, Ale przy których jest okazji- bardzo miło. Tak? A przy okazji pan eksponuje obiekty, które nie powinny być na To jest ten pana czas zdanie eksponowane. prawnie wadliwe, Przepraszam, proszę pana. Tutaj padło pytanie. Nie wiem, czy Pan pan powiedział, zauważył. pan powiedział, a przy okazji pan eksponuje obiekty, które nie powinny. Już pan Tak. zawarł w pytaniu tezę. Proszę sobie przesunąć taśmę do tyłu Tezę. i odsłuchać Tezę pan zabrał. odsłuchać od początku. Zawarł pan tezę w pytaniu, Nie, proszę nie, pana. proszę pana. Powiedział pan, że Padło nie powinny pytanie. te obiekty być eksponowane, tak? Tak, proszę pana, powiedziałem. Przy okazji filmuje pan obiekty na ten czas, które nie powinny być eksponowane. Tak? Na czym opiera pan tezę, że nie powinny być eksponowane? Proszę pana, to nie jest teza, tylko to jest pytanie. W pytaniu zawarł pan Pytanie. tezę, nie rozumie pan tego? Nie może pan mówić. Jeżeli Ja panu pan powiem, nie jest taki rozumie polityk, języka który powiedział coś polskiego, takiego. Czy przestał pan nie już mamy o czym e, dyskutować. maltretować koty w piwnicy? Można zadać takie pytanie. I jak pan na nie odpowie? Ja oczywiście nie maltretuję. A ja kotów, oczywiście nie bo udostępniam dlatego, żadnych obiektów, które nie że powinny ja być bardzo kocham udostępniane. zwierzęta. Ja nie udostępniam żadnych obiektów, które nie powinny być udostępniane, proszę pana. Tak to właśnie wygląda. No. Proszę pana, niech panowie policjanci nie zrobią tego, co panowie w Mławie, bo no, możemy chodzić po A co sądach. wy No. zrobili? E, Z ciekawości się zapytam. Dam panu na koniec namiar, to pan sobie zobaczy. Nie będę panu No, opowiadał, no że to pan dobra, to ja sobie to przeglądam, tylko niech pan da. No. Ale na końcu. A, po co tam na końcu? Ja sobie Nie mogę teraz panu dam. teraz dać, to musi się zakończyć tak jak trzeba, nie? Jeżeli nie popełniam przestępstwa i wykroczenia, to pan policjant nie ma prawa legitymować kogoś tam na ulicy, ponieważ ktoś zadzwonił i błędnie powiedział o zakazie. Zakaz fotografowania obowiązuje za tym obiektem, za bramą. Ja czekam, proszę, nigdzie nie ucieknę, nie mam zamiaru nigdy ze Nie, to nie służbami będę nie do walczyć. pana skierował. A tu, gdzie tu mam tu szukać, to niech pan... Ja panu powiedziałem, powiem po zakończeniu. zakończeniu, jak pan powie po wszystkim, jak się okaże, że ja mam rację, a mam rację, przepraszam, to ja panu wtedy powiem, gdzie będzie pan mógł obejrzeć to. To ja tak na wszelki wypadek już z góry mówię panu, że pana przepraszam, tylko pan poda... Ja na wszelki wypadek nie przyjmuję przeprosin. To musi się okazać, proszę pana, bo to nie ja pana zaczepiłem. To nie ja wjechałem jak Rambo tutaj, wstawiając auto w sposób
nieprzepisowy. A proszę pana, akurat mi auto zgasło, dlatego włączyłem sobie światło awaryjne. Proszę pana, ale rozumie pan, że nagrywają panu dwie kamery, nie? Nawet 3. Rozumie pan to, nie? Ja oczywiście to rozumiem. A nawet 4, że jakbym, bo jeszcze są nasze kamery. Nie mógł pan zapalić tego auta i odjechać od razu? A proszę pana, akurat próbowałem i się nie dało. Dopiero po chwili. Dobrze, proszę pana, ja nie będę zgłaszał zawiadu w tej sprawie, także Ale to pana Proszę tylko się tak nie przejmować. informuję tutaj zresztą. pan jest zaczął świadek. być milszy od pewnego momentu, więc, że Nie, tak powiem, proszę pana, zakończy się to Ja to tylko prawdopodobnie. wykonuję swoje obowiązki, więc A to pana obowiązkiem? o tym rozmawiamy. Pana Moim obowiązkiem nie jest obowiązkiem zaczepianie jest- ludzi, którzy robią legalne czynności. Może pan to nazywać legalne, dla mnie to raczej pod względem legalności niewiele. Nie pan mi powie taką rzecz, nie? Jakby ktoś od pana oczekiwał zaprzestania chodzenia po chodniku miejskim, to chyba by pan oczekiwał jakichś przepisów czy czegokolwiek, na jakiej podstawie to ktoś robi, a do tej pory mamy tak. Jest coś gdzieś napisane, ale nie wiecie panowie gdzie, co i jak. A ja wiem, że tego nie ma. I tyle, no. Potem jest dziwna sytuacja, bo Wie pan co? przez to pan wezwał policję. A nie pomyślał pan na tym, że ktoś chce wyjaśnić w dobrych intencjach, Mhm. co ktoś robi po to, żeby nie zagrozić na przykład bezpieczeństwu narodowemu. Pomyślałem o tym, proszę pana, wielokrotnie tak się dzieje. No. Wie pan dlaczego? I Pomyślałem, znaczy jakie wie z pan, tego wnioski? no i czasami taka rozmowa przebiega bardzo miło, ponieważ osoba, która do mnie podchodzi, nie zarzuca mi, że łamie prawo, tylko wychodzi i mówi, proszę pana, a pan tu wjechał i od razu mówił o zakazach. Od razu było o zakazach. Jakby pan, No. co pan robi? Ja bym wyjaśnił spokojnie wszystko, tak jak wyjaśniłem. Ale jak ktoś mi zakazuje tego, co ja mogę robić, a mogę to robić, to niech pan się nie dziwi takiej mojej wewnętrznej irytacji, którą mocno nie pokazuję teraz, ale to jest irytujące. I tyle po prostu. Ale to jest troszeczkę dziwny tok rozmowania. no, Znaczy, to jest pana- dziwny tok rozumowania, dlaczego to jest? No, ktoś oczekuje, jak pan mi coś mówi, że ja nie mogę, to po stronie obwiniającego leży ciężar dowodowy, prawda? Jak pan policjant mówi, że ktoś popełnia wykroczenie, no to potem w sądzie to on, nie sąd, tylko to on musi wskazać, popełnia wykroczenie z artykułu takiego i takiego. Na przykład prawo o ruchu drogowym, nie zastosował się do znaku B12, kara jest taka, nie przyjął mandatu. To policja to wskazuje, nie sąd. Sąd rozpatruje, czy to jest ok. Natomiast tutaj nie mamy żadnego paragrafu, żadnej Dobrze, ustawy. proszę pana, ale tak jak pan mówi, że tak pan przytoczył to, że niby policjant wskazuje, czy popełnił pan, Mhm. pan wykroczenie, czy tam przestępstwo, to później są te osoby tam dobrze, na tej podstawie, że niby kwalifikuje, tak? Mhm. Ale w takim wypadku, jak tutaj pan stoi, nagrywa, Ja nie stałem, proszę pana, także stoję na ja tu Ale sobie nie, chodziłem, nie? no to, ale ja mówię teraz, jak to widzimy, tak? Bo my przyjechaliśmy, zostaliśmy pana, że pan stoi, Mhm. pan tutaj nagrywa, tutaj ten obiekt, gdzie jest widoczna ta tabliczka, no, jest w bardzo dużym formacie, że trudno jej nie zauważyć. Mhm. Ona, I w tym wypadku, no, tak jak tutaj kolega powiedział, tak, na podstawie artykułu 15 ustawy o policji ma pan się nam prawo wylegitymować, tak, okazać nam dokument, co mówią o tym też inne artykuły, na przykład artykuł 65 kodeksu wykroczeń, że jeśli pan nie okaże tego dokumentu, popełnia pan wykroczenie lub poda pan nam fałszywe dane. Jesteśmy, jak widać, umundurowanymi policjantami, ma pan taki obowiązek, a tu jest uzasadnione przypuszczenie, że pan może, no nie wiem, może być pod szpiegiem, może być... wie pan, być jaki jest problem z uzasadnionym Proszę przypuszczeniem? pana, ale ja tylko panu mówię i później możemy na przykład, my sporządzamy dokumentację Mhm. i później prokurator może, później będzie to kwalifikował, czy pan nas popełnił swoje. artykuł, czy przestępstwo, tak? E, To prokurator, on będzie miał na tyle czasu, żeby to, ten czyn, który pan teraz zrobi, zakwalifikować pod dany artykuł, tak? Proszę pana, Jest alarm podniesiony, doskonale pan o tym wie. Pan mówi, widzę, że pan jest zaczytany. jest. Jest podniesiony alarm, tak? Mamy po sąsiedzku, za granicami naszego państwa mamy wojnę, tak? No, dlatego w naszym rejonie, ogólnie na terenie całego kraju jest podniesiony alarm Brawo, tak? Jest prewencyjnie, tak? Dlatego to jest punkt strategiczny. Nie wiem, co tam się dzieje za bramami, mówię, nie wiem, nie byłem tam, nie mam tam wstępu. Dlatego ma pan obowiązek nam się wylegitymować. Musimy sprawdzić, czy nie jest pan na przykład osobą poszukiwaną, może pan jest jakimś szpiegiem. Skąd my to mamy wiedzieć? Tym bardziej, że pan ma zasłoniętą twarz maseczką, tak? To jest, może pan oczywiście nosić tę No to maseczkę, dlaczego tak? pan mi to wypomina? Ale nie wypominam, ja panu tylko to mówię. Mówił Ma pan tym bardziej. Nie, może pan. Użył pan takiego zwrotu. Dobrze, pan tym próbuje bardziej. tym Ale ja nie podbić- widzę, na przykład nie widzę pana
Ale z proszę całej, pana- z całej twarzy, tak? Ale po co panu to? No przez 2 lata panu to nie przeszkadzało przecież. Proszę? Przecież przez 2 lata panu to nie przeszkadzało. Ale to ja nie mówię, że to mi przeszkadza. Tylko ja mówię, że nie wiemy, z kim mamy do czynienia, tak? Ale proszę pana, jak ktoś idzie i robi sobie coś legalnego, ja panu teraz mówię o tym, że pan poszedł w taki monolog daleko, a na początku jest błąd, ponieważ jeżeli ja powieszę na płocie tabliczkę, ma pan policjant 2 razy skoczyć, kucnąć i przyklęknąć i jak pan tego nie wykona, to ja wzywam policję, to policja mówi, ale zaraz panie drogi, to, że taki zakaz sobie wisi, czy nakaz, to nie ma on znaczenia, bo on nie ma potwierdzenia w prawie. I teraz jeżeli pan mówi, że to jest jednak potwierdzone w prawie, Ale to proszę pana, tylko i czy ja wyłącznie. to powiedziałem, Niech tak? pan ja dokończy. Dobrze, dobrze. Ja pana o nic nie oskarżam i nic do pana, że tak powiem, nie ma. Jeżeli to jest potwierdzone w prawie, to ja oczekuję od pana tylko i wyłącznie wskazania mi tego artykułu. Może pan to zrobić, zadzwonić, cokolwiek zrobić. Dlaczego ja tak robię? Ponieważ znam sytuację, kiedy policja gubiła czyjeś dane. Znam sytuację, kiedy policja mi udostępniła dane kogoś, kogo nie powinna mi udostępnić. W związku z czym ja sam chronię te dane. Jeżeli nie ma podstawy prawnej, nie mówię odnośnie legitymowania, tylko odnośnie w ogóle, że ta czynność ma zajść, a tutaj takiej nie ma, bo ja wiem, że nie popełniam ani wykroczenia, ani przestępstwa, a to, że chodzę i robię coś legalnie, nie jest powodem do legitymowania, bo bym musiał wszystkich legitymować, bo oni też chodzą i robią coś legalnie. I tyle. Dlatego ja się upieram przy tym, żeby nie podawać danych wtedy, kiedy nie muszę. Jeżeli pan nawet błędnie wskaże mi jakiś artykuł, to ja już mam podstawę, bo ja, proszę pana, wtedy będę w cudzysłowie, nie mówię panu osobiście, cisnął o to, że pan zmyślił przepis. I tak już mi się zdarzyło. Policjant kiedyś zmyślił mi przepis, zmyślał i teraz są poważne problemy z tego tytułu. Sprawa jest w prokuraturze. Już dostał, że tak powiem, no, dyscyplinarne postępowanie miał, została uznana jego wina i tak dalej, ponieważ zmyślił przepis. A to nikt Na takiego miejscu. nic panu nie przedstawił. Ja mówię, Zmyślonego ja proszę przepisu. pana, ale ja nie mówię, bo pan policjant nie zmyślił jeszcze, powiedział, że jest zakaz, no to zakaz musi być tak. Jak panowie chcecie mnie zabrać na komendę, no to mnie zabierzecie, wtedy to się odbędzie przez drogę sądową i trudno, ja już to przechodziłem raz Ja i wiem, jakie są powiem tego tylko konsekwencje. Tak. Tak prawdę mówiąc, to tak rozsądnie myśląc, to normalnie uczciwy obywatel, jeżeli by się go zapytać o to, co w danym miejscu robi, przy takim tego typu obiekcie, to by powiedział, panowie, proszę bardzo, to są moje dokumenty, Ale proszę robię pana, sobie zdjęcia. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, ja przepraszam, że panu wchodzę w teraz słowo, ja przecież przy panach policjantach wielokrotnie powiedziałem, co ja tu robię. I przy tak, panu ja też, to i słyszałem. przy panu kierowniku też. Natomiast udzielanie panu informacji o moich danych osobowych, ponieważ pan chce, No chyba, że niech pan zobaczy, ja od panów policjantów na razie w ogóle nie żądam. Nie oczekuję legitymacji, oni nie wiem, czy by mi pokazali, bo w takim jak są w pełnym umundurowaniu, a są, nie musieliby mi pokazywać, to nie żądam tego, nie? Bardzo, ale no już... Panowie sobie decydujcie, ja mówię, jeżeli pan poda mi artykuł, to ja będę miał podstawę. Do widzenia. Tylko tak, pan powiedział, że wie, że ma pan na uwadze swoje dobro, ale do tego pan nie podaje swoich danych. Tak. Mamy na uwadze na przykład dobro tych osób, które tutaj pracują, Świetnie. wyjeżdżają. Świetnie. Wie pan, ja panu nie wierzę za bardzo w to, że pan sobie rok dokumentuje jakieś tam... Po prostu mam podstawy do tego, żeby po prostu go legitymować. Rozumiem, proszę pana, W ten sposób, pana że podejście. Pana retoryką może się kierować każda osoba, która by robiła coś takiego I może tak robić, proszę pana. i w konsekwencji prowadziłoby to do tego, że żadna Że każdy osoba może bez robić to, względu- co legalnie może robić. Bez zaczepiania go proszę przez pana, policję. To nie o to chodzi, że okej, no my to nie bronimy panu, znaczy, że pan robi jakieś nielegalne rzeczy i my panu to zabraniamy, tak? Mhm. Ale proszę mi uwierzyć, że tyle co tutaj my pracujemy, my tutaj mieszkamy tutaj w okolicach, to proszę mi uwierzyć, że przez tyle lat, czy przez ten okres tego trwającego konfliktu za naszą samą granicą, proszę mi uwierzyć, że nie było takiego osób jak dzisiaj pan, że pan przyjechał sobie nagrywać, okej? Rozumiem. Dbamy o bezpieczeństwo naszego kraju, dbamy o bezpieczeństwo świata, Rozumiem, ale, no, ale jakby pan pracował na moim miejscu, tak? Tak. To, czy pan by też się nie obawiał, że coś może być podejrzanego, że nagle taka osoba jest... ja która proszę pana nagrywa bym się wypytał, jeżeli było wszystko legalne, to uznałbym, że jako stróż prawa na pana miejscu, nie mówimy, a pan jest stróżem prawa, a nie uczuć czyichś, A to nie mówię, że- jeżeli... Ja nie twierdzę, że pan tak mówi. Ja mówię tylko, pan mnie zadał pytanie, co ja bym na pana miejscu zrobił, więc ja bym, jeżeli już zostałem wezwany, w ogóle policja do mnie nie przyjeżdża bardzo często w takich sytuacjach. No ja pana też nie znam, powiem, także... Rozumiem, ale ktoś panu zgłosił, pewnie jakoś to tak było, nieważne. Ale odpowiadając na pana pytanie, ja nie legitymowałbym, dlatego, ponieważ uznałbym, że nie mam podstaw do legitymowania, skoro nie potrafię wskazać,
który przepis mówi o zakazie fotografowania, a jest to tylko tabliczka, nic nieznacząca dla tego terenu, to bym powiedział, ok, robi pan to, a może gdzie mogę to znaleźć, te nagrania, to bym sobie zobaczył czy coś i bym odszedł tak jak, uwaga, wielu policjantów robiło, dzisiaj też. Odpowiadam panu na pytanie. Nie legitymowałbym, wypytałbym się grzecznie, poprosił może jakieś informacje inne niż dane osobowe i to by było wszystko. Od razu panów informuję, że ja nie zamierzam udostępniać ani pana wizerunku. Przed chwilką miałem to panu powiedzieć, że nie zgadzam się na publikowanie mojego wizerunku. Ja nie mam takiego zamiaru. Jak i mojego głosu, bo mówię, jestem funkcjonariuszem publicznym, ale nie jestem osobą publicznie znaną, tak? Powszechnie Nie, znaną, powszechnie tak. Znam ten artykuł 81 Dobrze. ustawy No, o po prawach prostu nie życzę autorskich. sobie tego, że pan tego udostępniał. Nie wiem. Swojego wizerunku, nagrania Wizerunku głosowego. pana nie będzie, proszę pana. Nagrania- Jeżeli się zdecydowałbym na udostępnienie, będzie to tak, że pana twarz cała będzie zablurowana, I głos również zmieniony. a głos będzie zmieniony w taki sposób, jeżeli tak dojdzie do tego. No i mówię, jeśli dojdzie, no to wtedy spotkamy się na drodze sądownej. Nie ma Tak. problemu, proszę pana. No, ja tylko pana informuję, tak? Ja W całej mojej działalności, w sensie realizowania swojej pasji jeszcze mi się nie zdarzyło, ponieważ jeden wyjątek był, kiedy pan policjant naprawdę nas zmyślał różnych rzeczy, ale tutaj nie jest taka sytuacja, nie jest aż tak źle, więc nie ma żadnego powodu, żebym pana upubliczniał, żeby pan był narażony na jakieś osobiste ataki. Także panowie decydujcie, jeżeli panowie skończycie, ja odchodzę sobie, już sobie zrobiłem zdjęcia, daleko tam nie przychodziłem, zawsze jestem około 10 minut koło takiego obiektu, jadę sobie dalej. Jak często był pan tutaj w Mielcu? Słucham? Był pan tu już w Mielcu? Pierwszy raz w życiu jestem w Mielcu, proszę pana. Jadę do Rzeszowa sobie teraz. Po drodze do Rzeszowa padłem do Mielca, a jechałem przez Stalową Wolę i całkowicie przypadkiem okazało się, że tam jest, jak premier przyjeżdża, mnóstwo policji, próbowali mnie delikatnie legitymować, ale potem zadzwonili do dyżurnego, powiedzieli, no nie ma podstaw, jakby nie odstąpili. I tak się zakończyło, ja sobie odszedłem, powiedziałem co ja robię i tyle. Gdzie pan był? W Stalowej? Stalowa Wola, tak, tam jest HSW, tam gdzie te chyba kraby robią, te wojskowe maszyny. Coś tam dzisiaj przypadkowo spęd się odbył. Mówię przypadkowo, całkowicie, bo nie był moim zamiarem, ja nigdy się nie pcham w takie zgromadzenia gdzieś. Zdecydowanie jak już musi dochodzić do takiej sytuacji z moją pasją, to jak jest panów 2, czy 3, czy 4, a nie, że wszyscy jeżdżą naokoło i tam, wie pan jak to jest, nie? Jak tam przyjeżdżają jakieś osobistości z rządu, to zawsze jest taka delikatne ciśnienie, nie? Ale tam wysłuchali moich argumentów, zadzwonili, odstąpili. Dlatego używam, ja mógłbym tego wszystkiego nie mówić, na przykład przecież panowie się wydajecie jednak rozsądni, więc podejrzewam, że to się zakończy tak, że ja sobie odejdę ostatecznie i prawdopodobnie tak będzie. Mógłbym tego nie mówić i po prostu poczekać, co panowie zrobicie, wtedy byśmy się gdzieś tam po sądach się tam... Miałem tak jeden Wie pan raz, co, tak, nie? Pana zachowanie wobec nas jest, no jest pan grzeczny, tak? Nie mamy tu jakichś podstaw, żeby pan był jakiś, wobec nas jakiś nachalny, czy tam był agresywny. Także na razie tylko rozmawiamy, tak? Tak jest. No, spokojnie, pan jest bardzo miły, ja też nie mam do pana rzeczy specjalnie, że przedstawiał się pan z imienia i nazwiska, co też się chwali, nie zawsze to policjanci robią. No, to jest nasz obowiązek, że tak powiem. No, nie każdy to tego stosuje, ja też nie będę odpowiadał za innych policjantów, tak? Tak Tak pan jest. też mówił, że były jakieś tam dane upubliczniane i no, ja to rozumiem, pana obawę, ale mówię, ja też nie będę leczył za innych policjantów, ja wykonuję swoją pracę na 100% i staram się, żeby wszystko było tak. Proszę pana, Tak jestem, powinno być, tak? jestem ostatnią osobą, która podejmowała się generalizacji takiego błędu, że jak, nie wiem, nawet 50 czy 60% policjantów, z którymi miałem styczność, trochę więcej, popełniała coś, to jednak jakaś mniejszość była, która robiła wszystko dobrze. W związku z tym nie mogę zakładać, że pan będzie zrobił coś źle i koniec. Nie, tak nie robię. Nie oceniam pana pod względem tego, że jakiś policjant gdzieś w Polsce coś zrobił, za co byśmy obaj na przykład ocenili negatywnie. Nie, to nie mój styl. Jak pan zresztą widzi, ani nie wyzywam pana, ani nic takiego. Mam szacunek do policji, zwłaszcza tej, która przynajmniej da wysłuchać argumentu, przynajmniej da sobie powiedzieć argumenty. Także nie mam między mną ani paną spiny żadnej. Tutaj ten pan troszeczkę tak zrobił, gdy pan tą atmosferę podjechali agresywnie, zaczęli zakazać. I to jest zawsze, to jest bardzo podobny scenariusz, proszę pana, bo to mi się zdarza, nie wszędzie, ale to mi się zdarza. Do momentu, kiedy ja zadaję pytanie o przepis,
wtedy zaczyna się tak, no dobra, jakiś musi być przepis, który on łamie, trzeba podać w końcu, nie? Ludzie dzwonią, wyjaśniają, próbują. Pan pewnie teraz tutaj takie dałem tipa i tutaj pan policjant bardzo sensownie się zachowuje, pewnie próbuje się skontaktować tam z tą stalową wolą KPP, to było? Teraz panu mówię. W związku z czym no, próbuję na różne inne sposoby, to ja byłem, czy mówię prawdę, czy nieprawdę. Ja mogę panu nawet to nagranie pokazać, jak pan chce. O! Jak pan już nie będzie mógł z tego. Tam po prostu ktoś kojarzył. Prawdopodobnie ktoś mnie kojarzył gdzieś tam na dyżurce i dlatego zrozumiano, że nie ma sensu szukać czegoś, czego nie ma po prostu. Pan to mówił o ustawach, o ochronie. Ten pan, że ma prawo do legitymowania poza obiektem, tutaj w takim miejscu jak my, Ale co, w pan z strefie. ochrony? Pan z ochrony, tak, on oczekiwał ode mnie tutaj legitymowania. Ja no biorę tak pod uwagę, że no ten pan tam opowiada pewne rzeczy, to jest strefa ekonomiczna. Ja proszę pana dodatkowo jeszcze specjalizuję się w systemach informacji przestrzennej. Ja dokładnie wiem, gdzie jesteśmy, gdzie ja mogę stać, a gdzie stać nie mogę. Po tamtej stronie, ale przed bramką już bym mógł mieć problem. Tam jakby pan mnie złapał za tą poręczą, to bym panu śpiewał wszystkie dane od razu, przeprosił, że tam filmuję i tak dalej, ale ja wiem, gdzie ja mogę stać. Na tym to właśnie polega, że ja muszę być przygotowany, żeby się ewentualnie przy tym nie wyrobić w jakieś problemy. Nigdy na żadne tereny nie wchodzę, na się nie zbliżam. Tam jest nawet taki samolot, prawda? Wie pan tam z tamtej strony, nie? Tam z tamtej strony jest taki samolot przy wjeździe do tego zakładu. Dromader? To taki? Tak, tam jest. No i przecież on stoi na zewnątrz. No, jakby ktoś nie mógł go fotografować, to jaki jest sens, znaczy zewnątrz, przy płocie, to jaki jest sens go stawiania, nie? Przy płocie. No więc on stoi tam dlatego, ponieważ nawet teren zakładu spoza obiektu można filmować, nie ma takich zakazów. Wie pan co? Jak to stawia ten samolot, to nie będę negował tego, tak? Bo tutaj też pan powiedział, że potem ktoś postawił, żeby ktoś go fotografował, No żeby więc- ktoś widział, nie? To więc właśnie, nie? Ja nie będę też tego negował, bo mówię, Na terenie zakładu też są takie ładne malowidła. Helikopter, tam jest Black Hawk i jeszcze jeden na ścianie przy tym właśnie samolocie. na No wojskowe. też po coś ktoś zrobił, tak, że no, a to jest na terenie zakładu przecież, nie? Więc no to po prostu jest nieprawda zwyczajnie. W innym wypadku to by był problem z Google Street View. No przecież jak pan No sobie tak. wejdzie, Nie, co pan chodzi. No, ja mniej więcej tam staram się być na czasie, że tak powiem, z tymi nowinkami. No więc I też właśnie. wiem, na czym polega streaming, tak? ja w życiu bym nie pomyślał, że pan nie wie, nie? Ale podaję taki przykład, bo czasami na przykład ochrona w przypływie takich emocji, że ktoś coś robi, oni muszą zareagować w ich mniemaniu, to ja to czasem przypominam tak delikatnie, że przecież przy wszystkich jednostkach wojskowych, przy ABW, przy Agencji Wywiadu, przy służbie kontrwywiadu wojskowego, taki też obiekt mi się zdarzyło filmować, proszę pana. No, ten samochód przejeżdżał, robił zdjęcie i nikt ich nie goni, nikt ich nie legitymuje i wyjaśnień żadnych nie oczekuje, bo to po prostu w Polsce zgodnie z prawem można robić. No, a patrzył pan tak z ciekawości, ja tak mówię teraz czysto teoretycznie, jak pan mówimy tu streaming. Mhm. Załóżmy, spotkałem się z takimi nagraniami, że załóżmy ktoś tam przejeżdża. Mhm. Nieraz, nie wiem czy pan widział, że... Ja raz to widziałem, tylko nie pamiętam jaki to był obiekt, który był ten obiekt całkowicie zamazany. Tak, proszę pana, ponieważ Google robi taką uprzejmość, jeżeli pan zgłosi swój dom, albo firma zgłosi i wskaże jakieś tam, oni proszą o dowody, że to jest pana i tak dalej, to wtedy ten obiekt zostaje zamazany na pana życzenie. Oni nie muszą tego robić. Bo przecież w pierwszej kolejności nie zrobili tego. To zostało na czyjś wniosek zrobione, tak? To jest Nie wiem, jak już tam- jedne, ale są jeszcze inne mapy, które w ogóle niczego nie zamazują. Na przykład mówię o rzutach satelitarnych z góry, nie? Bo niektóre miejsca są zasłonięte, ale są inne mapy, które nie zasłaniają tego, bo po prostu no tak to działa, takie jest życie. Po prostu jak chcemy coś, żeby było niewidoczne, to nie robimy przezroczystego płotu. Tak w wielu miejscach jest, nie?
No zobaczymy, zaraz kolega przyjdzie. Dobrze, proszę pana. Mój dowódca i zobaczymy. Ja jak od razu, proszę pana, mówię panu, że jeżeli by doszło do jakiegoś nawet, nie wiem, gdzieś zawożenia mnie na komendę, ja nie zamierzam panu stawiać żadnego oporu, no trudno. A to jeszcze nikt nie powiedział, że będzie Cieszę. pana zawozić, tak? Cieszy mnie, ale to wie pan, jak ja to wypowiem, nie, to daje taki, że tak powiem, wrażenie, że ja tu nie zamierzam, że tak powiem, walczyć fizycznie o cokolwiek. Jak będzie trzeba zawalczyć tak normalnie, zgodnie z prawem o swoje prawa, no to zawalczymy. Zdarzyło mi się, proszę pana, jedną osobę ująć obywatelską już kiedyś. Dawno temu skończyło się pieniędzmi dla mnie, o tak panu powiem. Ale tutaj nie ma żadnych, że tak powiem, na razie przynajmniej ja tak powiedziałem, bo jakby mówię, czy policjant, czy nie policjant, nie? To nie ma znaczenia, jak ktoś po prostu no by przekroczył swoje uprawnienie jakieś. No tam jeszcze jest w tym zapisie chyba, że ustalenie jej tożsamości, gdyby było niemożliwe, ale to też jest tam do obejścia zawsze jakoś. Więc tu może w tym wypadku akurat by nie było takiej solidnej podstawy, bo panowie przyjechaliście autem, przedstawiacie się. Pewnie jakbym się mocno uparł, to i pan by pokazał legitymację służbową. Na koniec wszystkiego ja panu powiem, że coś takiego pan może w ogóle znajdować, że to nie są dosłowne rzeczy, które ja tu mówię. Ja tego mam mnóstwo. Ale chodzi panu o, teraz? Proszę pana, ponieważ O czym pan mówi? Co mogę ja znać? publikuję takie rzeczy, nie? W sensie fotografuję różne rzeczy i publikuję też interwencje, ale zamazując, mówię, tak jak zamazuję wszystkie tam, czy imienniki, czy twarze, czy zmieniam głos, nie? Pokazując to, że no, można walczyć o swoje prawa w taki, a nie inny sposób, w miarę kulturalny i bez większej spiny. Nawet gdy to jest taka z pozoru błaha sprawa. Widzi pan, nie poganiam nikogo. Przyjechaliście, szanuję panów, że mówimy szybciej. Wiadomo, że to czasami szybko się nie da. No dokładnie. Na co chcę zwrócić uwagę przy takiej sytuacji, to właśnie ciężar dowodowy. Jeżeli ktoś mnie oskarża, tak jak ten pan, o zakaz, no to na tym to polega, że ja no nie muszę dowodzić niewinności. To mi należy udowodnić winę, nie? To tak jakby panu ktoś zarzucił, że pan kogoś pobił gdzieś, no. Ale jakie na to dowody poza słowem? I na razie mamy tylko słowo, które po prostu nie jest poparte przepisami. Bo pan nie zatrzymuje ludzi, no normalnie pan wyjeżdża, no nie mamy prawa, no to po co zatrzymuje? Nawet jak ktoś by zgłosił, co ten człowiek robi? Jakby ktoś wymyślił, on jedzie prosto przez skrzyżowanie, no ale gdzie mamy prawo? No nie mamy, no po prostu. To przekonanie się ludzi, że nie można tego robić. Nie do końca wiadomo, z czego ono wynika, bo za granicą też tak było. Kiedy tam w Stanach Zjednoczonych, no ale tam troszeczkę inaczej działa system, że tam po prostu miasto, policja podlega pod miasto, wtedy miasto ewentualnie, jak ktoś się mocno poskarży, to wypłaca jakieś tam odszkodowanie. Ja tego oczywiście ogólnie nie robię. Co kraj to obyczaj, że tak Tak jest, no inne prawo, więc nie ma co tam się rozwodzić. Dobra, proszę pana, się przypomnę, starszy sierżant Komenda Powiatowa Policji w Mielcu. Pan ma prawo do złożenia zawiadomienia z myślą przeprowadzenia interwencji do właściwego miejsca prokuratora. Nas prokuratura znajduje się na ulicy Skłodowskiej 2 w Mielcu. Ja już kończę. Dziękuję panu, życzę panu sukcesów w pracy, wszystkiego dobrego. wzajemnie do widzenia. Do widzenia.